Uwielbiam te magiczne chwile, kiedy pogoda jest śliczna, wędzarnia pracuje, a w niej tworzą się różne dobra, takie jak te kiełbasy. Dzisiejszy film jest o tym, jak powstały. Zapraszam. Zaczynam od 7 kg mięsa i jest to głównie szynka oraz 1,6 kg boczku. Boczek pokroiłem w paski pasujące do maszynki. Szynkę oczyściłem, a następnie okroiłem zameszyście tłuszcz oraz skrawki i podzieliłem szynkę na dwie części. Okrawki zmieliłem na sitku 4 mm, boczek w całości na sitku 8 i na tym samym oczku zmieliłem połowę szynki, a jej ładniejszą część na szarpaku. Na koniec przyprawiłem to mieszaniną soli zwykłej i peklującej. Wstawiłem do lodówki i czekałem na gościa, który ma mnie odwiedzić. Witamy Was serdecznie. Mnie oczywiście znacie. Kolega Krzysztof, cześć. Witam serdecznie. Uważni oglądacze pewnie go pamiętają ze starszych filmów. Ekspert z firmy Browin, z którym się często spotykamy prywatnie, a co jakiś czas także przed kamerą. Przed kamerą, oczywiście. Żałujemy jeszcze, że nie ma tutaj Izy z Browinu. Pozdrawiamy ją serdecznie. Co zrobiłem z mięskiem, widzieliście. I teraz postanowiliśmy z Krzysztofem, że porównamy swoje charaktery. To mięsko wczoraj przygotowałem. To już widzieliście chwileczkę wcześniej, a z Krzysztofem uzgodniliśmy, że porównamy swoje charaktery, bo różnorodność w życiu jest ważna. Zgadzasz się ze mną? Tak, oczywiście. No, ja widzę po tych przyprawach, że to będą zupełnie dwie różne kiełbasy. I u Ciebie ziołowo-czosnkowa? Tak, oczywiście. Z dodatkiem białej gorczycy. A tu u Ciebie widzę jeszcze mocniejszy charakter, bo widzę płatki papryki ostrej chili. Chili, tak, dokładnie. Tak, to jest, kurde, będzie moc. Ilości wszystkie będziemy podawać na bieżąco i będą oczywiście w blogu, link w opisie. Tam sobie znajdziecie, bo to są i łyżeczki, i gramy, ja w łyżeczkach, ty w gramach. W gramach, tak. Ja Też w dwie gramach. różne szkoły, jak zauważyliście, ale ja też na blogu zaczynam już podawać moją, że tak powiem, miarkę łyżeczkową, czyli tą miarkę powiedzmy jakoś tam na oko, ale jednocześnie przeliczam to w gramach na kilogram, żeby wszystkim było łatwiej. Dokładnie, A tak, ty- no bo ja zacząłem przygodę łyżeczkami, ale później gdzieś tam zawsze mnie ktoś zapytał, a ile to będzie gram. I tutaj gdzieś tam zacząłem się blokować, dobra, najlepiej jest na Robisz tam gramy. w gramach. No, wtedy wszystko jasne. Pokrótce tylko powiem u Ciebie tak. Czosnek niedźwiedzi, majeranek, czosnek naturalny, pieprz i gorczyca. Gorczyca, tak. Tak, a u mnie będzie płatki, czyli papryka ostra, pieprz, kolendra, kumin i suszony por. I spróbujemy sobie tą kiełbaskę na pewno na gorąco, a może też i na zimno, bo Krzysztof przyjechał do mnie wczoraj. Wczoraj wymieniliśmy się doświadczeniami. Tak, dokładnie. Zobaczymy, jak się dzisiejszy dzień skończy, bo być może też się będziemy wymieniać doświadczeniami i wtedy będzie można spróbować tą kiełbaskę jeszcze na zimno. Na zimno, oczywiście. To co? Dzielimy i bierzemy się za robotę. Dzielimy zawartość miski na pół i pierwszy do działania przystępuje Krzysztof. Wcześniej soli dałem łącznie 16 g na kilogram. Czosnek niedźwiedzi 6 g, tyle samo majeranku, pieprz 9 g, gorczyca 6 g. I kilka ząbków czosnku o łącznej masie 13 g. To wszystko na 3,5 kg mięsa. Teraz całość trzeba dokładnie wymieszać z przyprawami, dodając 100 ml lodowatej wody. Czas załadować nadziewarkę. Napełniać będziemy jelita wieprzowe 28-30 mm. Tak rodzi się kiełbasa. Pięknie wygląda taka spirala.
Teraz trzeba powiesić na kiju i odwiesić do cieknięcia i osuszenia. Jedną kiełbasę już mamy, teraz ja biorę się za robotę. 2 łyżeczki suszonego pora, 1 łyżeczka pieprzu, 1 ostrej papryki i 1 płatków chili oraz po 1 łyżeczce mielona kolendra i kumin. Przebieg zdarzeń podobny. Wyrabianie z dodatkiem 150 ml lodowatej wody. Ładowanie nadziewarki i napełnienie kiełbasy. Obie kiełbasy są na kijach i się osuszają, a my po kawie i odpoczynku bierzemy się za przygotowanie wędzarni. Trzeba ją ustawić tak, by światło słoneczne było z odpowiedniej strony. Oczywiście na potrzeby filmowania. Podłączam zasilanie i zaczynam rozgrzewanie wędzarni. Temperatura 50 stopni, czas godzina i włączony termoobieg. Do generatora dymu wsypuję zrębkę czereśniową. Po 30 minutach wieszamy w rozgrzanej wędzarni kiełbasy. Rozgrzewamy je i dosuszamy. Do wędzarni dokładamy jeszcze jedną kiełbasę i przy okazji ser, ale one nie są tematem tego filmu. Po co ma się miejsce w wędzarni marnować? Kiełbasy, które nas interesują, są na dolnym poziomie. Teraz tylko czekać i cieszyć się pogodą. Zaglądamy po 30 minutach i sprawdzamy, czy kiełbasa jest gotowa do wędzenia. Wszystko w porządku, więc odpalam generator dymu. Dym już leci i od tego momentu około 2 godziny powinno wystarczyć. Taki widok cieszy oczy. Dwie godziny później czas rozpocząć podpiekanie. W jedno pętko wbijamy sondę termometru. Temperaturę wędzarni ustawiam na 90 stopni, temperatura w środku kiełbasy na 68. Uruchamiam podpiekanie z termoobiegiem, ale już bez dymu. Kominek lekko przymykam. Ponownie mamy przerwę i cieszymy się pogodą. Piękny dzień i mile spędzony czas. Postęp procesu możemy obserwować w aplikacji. Temperatura w środku została osiągnięta. Czas zajrzeć do środka, zobaczyć jak to wygląda i porównać smaki. Będziemy sprawdzać, co się nam udało. No, zobaczymy. Oj, pięknie to wygląda. Tobie łatwiej, bo cię nie parzy. Ale pachnie fajnie. To jest ta moja, z tego co pamiętam. Tak, widać tutaj kawałki papryczki. O, Ale myślałem, że będzie bardziej pikantna.
bardzo dobra. Nie jest za pikantna. Fajnie zioła skomponowane. O, chyba trafiłem na płatek chili. Teraz taki na finiszu czuć Tak, dopiero... się odkłada, nie? Tak, odkłada się Jest ta ostre. pikantność. Jest ta pikantność, jest super. Ale w charakterze nie ma tutaj jakiejś eksplozji smaków, eksplozji aromatów, jest taka w miarę stonowana, nie? Tak, ładnie stonowana. Myślę, że jest ok. Nawet jeśli by chciał użyć musztardy, niemusowo fajnie się rozchodzi. Papryczka w ustach niesamowita. Jest fajna. Konsumuj, kroimy następny kawałek. Następną. Zobaczymy, jak druga smakuje. To nasze wrażenia i nasze smaki, ale dajcie znać w komentarzu, którą wersję wy byście wybrali. Mamy teraz drugą do spróbowania. W wyglądzie zdecydowanie bardziej bogato u Ciebie, zdecydowanie. Ale aromat też nie jest jakiś taki mocny, nie? Nie jest mocny aromat. Nie czuć tak bardzo tych ziół, które żeśmy dodali w zapachu. Zobaczymy, co tam w smaku słychać. W wyglądzie jest naprawdę ciekawsza od tej, którą ja zrobiłem, ale zaskoczony jestem, że myślałem, że będzie bardziej intensywny. No jest dobra. Pomimo dużo majeranku, dużo było czosnku, no i odrobina charakteru musztardy, jednak podbicie papryki było lepsze dla mnie. Zupełnie różne charaktery. To są zupełnie różne charaktery, ale to jest bardzo fajnie. Ona się smakuje świetnie. Paluszki lizać. I widać, że te same mięso dwóch różnych ludzi może mieć zupełnie inne podejście do kiełbasy. Dokładnie. I to jest kiełbasa, którą zrobiliśmy na gorąco. Można ją podać od razu na biesiadny stół. Zresztą Tak, zaraz tutaj... przepięknie widać, jak przeparzona, nie ma żadnego oczka, czyli odpowiednia temperatura w środku doszła do 68, tak. także Termometr nam to kontrolował. nie musiałeś nas wydawać, żeśmy nie pilnowali. Nie no, to jest, że tak powiem, korzystamy z dobrodziejstw techniki. O. Tak, przepyszna. Niestety z tego, co nie udaje mi się go namówić na długie Polaków rozmowy dzisiaj, on chce koniecznie wyjeżdżać ode mnie, więc jeżeli pokażę na zimno, to pokażę już samodzielnie, przekroję, pokażę co i jak, ale to w dniu jutrzejszym, niech ona porządnie wystygnie, o ile coś po dzisiejszej biesiadzie zostanie. Zostanie, tak. Bo to wcale Ja już mam ślinotok. Póki co żegnamy się z Wami, zapraszamy na kolejne odcinki. Pamiętajcie, różnorodność jest ważna, możecie robić na zimno, na gorąco, róbcie jak Dokładnie chcecie, tak. bo ważne jest to, że to Wy robicie, bo domowe było, jest i będzie lepsze. Dokładnie. Trzymajcie się, hej, cześć. Po zakończeniu takiej pracy ja osobiście zawsze odczuwam radość i swojego rodzaju dumę. A to już kiełbaski następnego dnia, po ostygnięciu. Pierwsza kiełbasa Krzysztofa, zwarta i bardzo atrakcyjna w wyglądzie. Na zimno bardzo smaczna. Trudno przestać ją jeść. Teraz druga wersja. Przekrój bardziej mięsny, bo mniej widać dodatki. Nadal bardzo smakowita, choć odczuwalna pikantność delikatnie wzrosła. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.